Jesteśmy na cmentarzu wojennym Arnhem-Esterbeek. To jedno z najbardziej przejmujących miejsc w Holandii. Spoczywa tu łącznie 1764 alianckich żołnierzy, którzy oddali swoje życie w trakcie operacji Market Garden. Większość z nich to Brytyjczycy, ale jeśli przejdziecie w głąb kwater, zobaczycie polskie orły na nagrobkach. Są to dokładnie 73 groby polskich spadochroniarzy z pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Cmentarz powstał tuż po bitwie o Arnhem. Jest zarządzany przez Commonwealth War Grave Commission. Spoczywają tu żołnierze polegli w walkach od 17 do 26 września 1944 roku podczas operacji Market Garden. Pośród nich kryje się historia niemal niemożliwa. Spójrzcie na to nazwisko. Richard Tice to jedyny Amerykanin pochowany na tym cmentarzu ramię w ramię z Polakami. Richard Tice urodził się 1 lipca 1922 roku w Newton w stanie New Jersey. Był synem Sylwestra i Hilmy Tice. To był chłopak, który kochał konie. Pracował jako ich opiekun w Allentown w Pensylwanii. Kiedy wybuchła II wojna światowa, chciał służyć swojemu krajowi. Miał zaledwie 18 lat, gdy w 1940 roku próbował zaciągnąć się do Armii Stanów Zjednoczonych. To bardzo ważny moment dziejowy. Stany Zjednoczone nie brały jeszcze udziału w wojnie, a społeczeństwo było podzielone co do interwencji w Europie. Ponieważ Ameryka formalnie nie toczyła walk, armia prowadziła tzw. Peasement Draft, pobór w czasie pokoju. W tamtym okresie komisje lekarskie nie szukały każdego zdolnego do noszenia karabinu. Wręcz przeciwnie. Były niezwykle wybredne i rygorystyczne. Richard był w świetnej formie. Pracował fizycznie z końmi, ale lekarze odkryli u niego przebitą błonę bębenkową. W 1940 roku taka drobna wada wystarczyła, by uznać go za całkowicie nieprzydatnego dla US Army. System, który nie potrzebował jeszcze masowo żołnierzy, po prostu go odrzucił. Ale Richard nie zamierzał czekać, aż Ameryka zmieni zdanie i pojechał autostopem do Kanady, gdzie usłyszał, że Polacy tworzą swoją jednostkę pod dowództwem generała Sosabowskiego. Polskie normy medyczne były inne, a determinacja tego chłopaka zaimponowała rekruterom. Tice nie tylko wstąpił do pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, ale musiał nauczyć się języka polskiego, by móc dowodzić. Uzyskał stopień oficerski 15 marca 1944 roku. Jego żołnierze, twardzi chłopcy, często po przejściach w sowieckich łagrach, polubili go od razu. Nazywali go krótko Kowboj. 21 września 1944 roku polscy spadochroniarze zostali zrzuceni dopiero trzeciego dnia operacji Market Garden, ponieważ zła pogoda nad Anglią uniemożliwiła wcześniejszy start samolotów transportowych. Celem operacji Market Garden było zdobycie mostów w Holandii i otwarcie drogi dla alianckich wojsk pancernych w kierunku Niemiec. A to właśnie nad tymi polami otworzyły się czasze polskich spadochronów. Richard Tice wyskoczył z Dakoty o numerze kredowym 62. Była to strefa zrzutu K. Lądowanie odbyło się pod morderczym ostrzałem Niemców niemal z każdej strony strefy lądowania. Polacy lądowali w chaosie, ale Richard zdołał zebrać swój pluton z 7 kompanii 3 batalionu. Ich prawdziwa próba miała nastąpić jednak następnego dnia. To jest farma Barskamp. Dziś wygląda zupełnie inaczej niż ta z 1944 roku. Wojna nie zostawiła tu kamienia na kamieniu. 22 września około godziny 15 Richard Tice i jego 28 ludzi obsadzili ten teren. Wśród nich był strzelec Michał Lasek. Lasek wspominał niesamowitą żyzną ziemię tego regionu, którą czuł pod palcami, gdy kopał tu swój okop. Żołnierze byli wyczerpani, próbowali odzyskać siły w gęstym sadzie śliwkowym za budynkami. Drzewa były tak obciążone owocami, że widoczność spadła do kilku metrów. To była idealna osłona dla skradającego się wroga. Około godziny 15 usłyszeli warkot silników. Niemieckie samochody pancerne i około 200 niemieckich żołnierzy zaczęli okrążać farmę. W pewnym momencie z głębi gęstego sadu dobiegły krzyki w języku angielskim. Don't shoot! Don't shoot! Niemcy użyli podstępu. Wiedzieli, że mają przed sobą aliantów
i wykorzystali ich własny język, by uśpić ich czujność. Richard Tice, słysząc angielski, założył, że mogą to być Brytyjczycy przebijający się z kotła w Arnhem lub amerykańscy łącznicy. Wychylił się i krzyknął do swoich ludzi po polsku: wstrzymać ogień. Hałasy w sadzie przyciągnęły uwagę Laska. W momencie, gdy woda w jego menażce zaczęła wrzeć, usłyszał głos swojego przyjaciela Czarnowskiego: panie poruczniku, to chyba Niemcy. A potem, jak sam to ujął, rozpętało się piekło. Spoglądając ponad żywopłotem, zobaczył kurzawe liści i gałązek spadających z drzew, gdy karabiny maszynowe przeczesywały sad. Seria trafiła Tice'a w pierś i Lasek usłyszał, jak porucznik 3 razy krzyknął po angielsku pomocy. Za każdym razem jego głos brzmiał coraz słabiej, aż w końcu Tice umilkł. To były jego ostatnie słowa. Pod naporem pojazdów opancerzonych i pożarów stogów siana Polacy musieli się wycofać, zostawiając swojego amerykańskiego dowódcę na tej ziemi. Richard Tice zginął 22 września 1944 roku w wieku 22 lat podczas obrony pozycji w Drill. Za swoją służbę i poświęcenie został pośmiertnie oznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Kiedy patrzycie na ten grób, pamiętajcie o chłopaku z New Jersey, który nie musiał tu być. System jego własnego kraju uznał go za nieprzydatnego, a w odpowiedzi nauczył się obcego języka, przywdział polski mundur i oddał życie za wolność narodu, z którym nie łączyły go żadne więzy krwi. Spoczywa tu, jako polski oficer, na zawsze wśród swoich żołnierzy. Historia Richarda Tice'a pokazuje, że więzy, które nas łączą, bywają silniejsze niż krew czy język. To dla mnie ważne, by móc opowiadać Wam o takich ludziach właśnie tutaj, na miejscu. Już teraz przygotowuję kolejny materiał. Tym razem przyjrzymy się komuś, kto zamiast karabinu zabrał na ten brzeg coś zupełnie innego. Ale o tym opowiem za tydzień. A realizacja tej serii jest możliwa dzięki wsparciu osób, których nazwiska za chwilę zobaczycie w napisach. Jeśli chcecie do nich dołączyć i zobaczyć swoje nazwisko w kolejnym odcinku, zajrzyjcie do linku w opisie. Dzięki, że jesteście.